Dzień dobry, miło Was Państwa bardzo gościć. Ja nazywam się Julia Rozbicka, poprowadzę pierwszą z części naszej wspólnej prezentacji z Olą i myślę, że wyjdę od takiego założenia, które nie jest nowe, ale żyjemy dzisiaj w takich czasach objętych transformacją absolutnie wszystkiego. Nie tylko gospodarczej, ale także takich naszych bliskich sfer życia, typu, nie wiem, komunikacja, sposób uczenia się, ale nie omija to również rynku pracy. Szanowni Państwo, rynek pracy w dniu dzisiejszym nie jest już takim rynkiem pracy, który był nam powszechnie znany i określany mianem rynka pracownika lub rynku pracodawcy, przepraszam. Jest to rynek dopasowania i mówią o tym twarde dane. W Polsce aż 66% organizacji ma trudność w obsadzeniu stanowisk pracy nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach. Rynek dopasowania to jest rynek dopasowania kompetencji do tego, jakie wyzwania stawia przed nami pracodawca. 63% pracodawców wskazuje luki kompetencyjne jako główną barierę transformacji w biznesie w latach 2025 do 2030 roku. Zatem dzisiaj tak naprawdę pracodawcy pierwszorzędnie patrzą na kompetencje, a gdzieś tam te dyplomy schodzą na drugi plan, co nie znaczy, że nie są ważniejsze. Jak wygląda sytuacja w Europie? O tym już wcześniejsi mówcy mówili całkiem sporo. Sytuację regularnie monitorują różnego rodzaju agencje i instytucje, takie jak Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, czyli CEDEFOP. Z raportów wiemy już od dawna, że transformacja i cyfryzacja pociągają za sobą konieczność stałej aktualizacji umiejętności. Mówimy o konieczności upskillingu i reskillingu. Główną barierą wzrostu są luki kompetencyjne, które dotyczą przede wszystkim sektorów technicznych, ICT czy ochrony zdrowia. I też hasło, które znamy i powtarzamy już od dawna, edukacja nie nadąża za zmianą technologiczną. Unia Europejska poszukuje wielu odpowiedzi, mówiła o tym pani profesor. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest nowa strategia Union of Skills, której celem jest stworzenie silniejszych i bardziej elastycznych systemów edukacji i szkoleń w Europie. Chodzi tutaj także o ułatwianie mobilności, wzajemnego uznawania kwalifikacji, a także przyciągania do Europy talentów z państw trzecich. Tak, tutaj jeszcze wrócę wcześniej do tego, co powiedziałam, że pracodawcy w obecnym rynku pracy głównie właśnie stawiają na te kompetencje. Mówimy o tym rynku dopasowania. I to dosyć diametralnie zmienia naszą sytuację, z którą musimy się zmierzyć. Nie tylko jako osoby poszukujące pracy, ale też jako osoby, które pomagają tą pracę znaleźć i pomagają w ogóle budować młodym ludziom swoją świadomą ścieżkę rozwoju. Dzisiaj tak naprawdę pytanie, które kiedyś bardzo często padało na rozmowach rekrutacyjnych, jakie pan ma wykształcenie, czy jaki pan posiada dyplom, tak naprawdę przeewoluowało na pytanie, jak pani kompetencje mogą zapracować na sukces naszej firmy. Tak naprawdę mamy do czynienia z takim pewnego rodzaju wyparciem tej rekrutacji opartej na dyplomach na rekrutację opartą o kompetencje. Czy mogę poprosić? I mówi to nawet Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, że właśnie takie podejście z naciskiem na priorytet kompetencji zastępuje tą selekcję opartą na dyplomach i jest to bardzo wyraźnie zaznaczone w procesach rekrutacyjnych, które odbywają się w wielu firmach i firmy głośno o tym mówią, że dla nich na obecnym rynku pracy brakuje po prostu osób, które mają odpowiednio dopasowane kompetencje. I tak naprawdę co teraz? Co w momencie, kiedy firmy pytają o to doświadczenie? Bardzo często młodzi ludzie, w ogóle osoby, które poszukują nowego zatrudnienia, czy też chcą po prostu z jakiejś zmiany zawodowej, mają takie przeświadczenie, że kurczę, nie wiem, czy to jest dla mnie. Nie wiem, czy nadaję się do tego, nie wiem, czy posiadam takiego rodzaju doświadczenie, czy też kompetencje. Bardzo często, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi,
zazwyczaj ze studentami, również pojawia się takiego pewnego rodzaju przeświadczenie, że słuchaj, wiesz, ja nie robiłam nic takiego. Ja nigdy nie pracowałem zawodowo, nigdy nie robiłem nic konkretnego, nie mam tego doświadczenia, co ja mam zrobić? I drodzy Państwo, moją jakby taką największą puentą jest tego, że to nie chodzi o to, że nam czegokolwiek brakuje, bo nam nie brakuje tak naprawdę niczego. Kluczowe jest tutaj zbudowanie tej świadomości w tych młodych ludziach, że oni całe swoje życie pracują na to, że pracują na swój jakby ten dorobek zawodowy, ale z tej strony takiej kompetencyjnej, że oni całe życie te kompetencje zdobywają. I chodzi o uświadomienie ich, że na przykład, nie wiem, wykonywanie jakichś prac wolontariackich, uczestnictwo w kołach naukowych, odbycie praktyk zawodowych, staży, uczestnictwo w jakichś, nie wiem, kołach naukowych, to już jest ich ogromny bagaż doświadczeń i ogromny bagaż kompetencji, który później mogą przekuć na to swoje doświadczenie zawodowe. Tylko jak to zrobić? Bo tutaj pojawia się pewnego rodzaju problem, że nie tylko osoby, które poszukują pracy, borykają się z takim wyzwaniem zidentyfikowania tych kompetencji, nazwania ich i w ogóle jakiegoś, powiedzmy, sformalizowania, ale także osoby, które z takimi młodymi osobami współpracują. I tak naprawdę tutaj w tym momencie wychodzi właśnie naprzeciw narzędzie, jakim jest Europass, które jest cyfrową platformą online, która umożliwia stworzenie CV, listu motywacyjnego oraz kompletnego cyfrowego profilu w ponad 30 językach, uznawanego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, który pozwala właśnie tym ludziom przekuć te kompetencje zdobywane przez całe życie na język zrozumiały dla pracodawcy i przede wszystkim dla rynku pracy w całej Europie. To jeśli mówimy o narzędziach, ale potrzebujemy też pewnego rodzaju nawigacji, jak to robić, bo wiemy, że mamy już coś, co pozwoli nam sformalizować te rzeczy, ale od czego zacząć? I tutaj przychodzi z pomocą Euroguidance, czyli program dla doradców zawodowych, ale i nie tylko, dla osób, które pracują z młodymi osobami i chcą wspomóc w świadomym takim budowaniu ścieżki zawodowej. Poprzez darmowe webinaria, szkolenia, konferencje, seminaria, tak jak dzisiaj się tutaj na przykład spotykamy. Są to sprawdzone materiały merytoryczne, opracowywane bardzo często przez naszych ambasadorów, bo program Euroguidance ma już 3. rok. Program ambasadorski, który prowadzą praktycy rynku pracy w takich newralgicznych punktach, bardzo też takich, powiedziałabym kolokwialnie, topowych tematach podejmowanych, czyli ekspert od rekrutacji, ekspert od budowania marki osobistej, od kompetencji przyszłości i zrównoważonego rozwoju, ale także działania, które pozwalają dzielić się tymi dobrymi praktykami z Polski i całej Europy. I chociażby tutaj mamy taki konkurs już w tym roku, 3. edycję, konkurs swój Euroguidance. Teraz ja opowiem Państwu kilka słów na temat działalności Krajowego Zespołu Ekspertów do Spraw Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EWET. Zespół EWET współpracuje z Krajowym Centrum Europass i Euroguidance już od 5 lat i po raz kolejny współorganizujemy Forum Edukacji Zawodowej. Na początek, kim są eksperci EWET? Jest to grono specjalistów powołanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Eksperci pracują po to, aby edukacja zawodowa była nowoczesna, praktyczna i otwarta na świat. W gronie ekspertów mamy specjalistów i praktyków, nauczycieli przedmiotów zawodowych, egzaminatorów OKE, doradców zawodowych, specjalistów do spraw kwalifikacji, systemu edukacji czy rynku pracy. Tutaj pan profesor mówił o wokacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Eksperci zajmują się też tematami takimi jak krótkie formy kształcenia czy mikropoświadczenia. Ta różnorodność kompetencji pozwala nam działać w obu obszarach, w obszarze oświaty i szkolnictwa wyższego, a także przygotować wsparcie na miarę państwa potrzeb.
Głównym celem zespołu ekspertów EWET jest wspieranie jakości edukacji zawodowej. Eksperci promują europejskie narzędzia na rzecz kształcenia zawodowego, a także uczenia się przez całe życie, o którym dzisiaj też cały dzień rozmawiamy. Wspierają beneficjentów programu Erasmus+ w przygotowaniu dobrej jakości projektów mobilności i współpracy międzynarodowej, a także wspierają władze krajowe i instytucje w rozwijaniu edukacji zawodowej zgodnie z potrzebami rynku pracy. Cele te realizowane są przez szereg działań. Promujemy mobilność edukacyjną, koncentrujemy się na efektach uczenia się. Uważamy, że mobilność jest kluczowym elementem praktycznej nauki zawodu. Eksperci prowadzą wiele działań na rzecz podnoszenia kompetencji nauczycieli. Niedługo pokażę, jakie są to działania. Prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe. Wspierają także współpracę edukacji i biznesu. Promujemy ponadto inicjatywę Skills Poland, a także działamy w obszarze RAM i systemów kwalifikacji. Jesteśmy obecni na lokalnych i regionalnych spotkaniach informacyjnych, seminariach, ale także na ogólnopolskich konferencjach promujących edukację zawodową i program Erasmus+. Cyklicznie, tak jak już wspomniałam, współorganizujemy Forum Edukacji Zawodowej we współpracy z Centrum Europass i Euroguidance. Działania szkoleniowe ekspertów są skierowane do różnych grup odbiorców, w tym nauczycieli, uczniów, a także doradców zawodowych. Szkolenia stacjonarne. Poszerzamy ofertę webinariów, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą ofertą. Tutaj mamy przekrój tematów. Są to tematy ważne dla edukatorów, takie jak skuteczne ocenianie, wykorzystanie grywalizacji w edukacji czy pracy metodą projektu. Wiem, że wielu z Państwa realizuje projekty w programie Erasmus+, albo myśli, dopiero planuje realizację takich projektów. Tutaj eksperci mogą jak najbardziej Państwa wesprzeć od etapu planowania, od pomysłu na projekt, przez realizację po działania końcowe, czyli ewaluację i upowszechnianie rezultatów. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi, do udziału w spotkaniach organizowanych przez Narodową Agencję, ale także do kontaktu indywidualnego, ponieważ uważamy, że zawsze ta forma bezpośredniego wsparcia przynosi najlepsze efekty. Rezultatem działań ekspertów są także liczne artykuły, prezentacje, a także publikacje. Tutaj w dolnym rzędzie mamy 4 publikacje, które są dzisiaj też dostępne na stoiskach informacyjnych. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszych stoisk, do zapoznania się z materiałami, ale także do rozmowy z pracownikami czy z nami. Jesteśmy tutaj dla Państwa. A także do publikacji, która powstała we współpracy z ekspertem EWET i ambasadorami Krajowego Centrum Europass i Euroguidance. Tak, na temat mentoringu i tutoringu. Tak. Informacje na temat działań ekspertów można znaleźć na stronie eksperciwet.org.pl. Znajdą tam Państwo aktualności ze świata edukacji, informacje o nadchodzących wydarzeniach, szkoleniach, wspomniane już materiały merytoryczne, a także informacje na temat składu zespołu. Teraz parę słów jeszcze o ofercie Training and Cooperation Activities. To jest akcja, która jest współorganizatorem Forum Edukacji Zawodowej i myślę, że ta oferta jest bardzo ciekawa, ponieważ pozwala ona nauczycielom, dyrektorom, doradcom, wszelkiego rodzaju praktykom związanym z edukacją zawodową, też organizatorom mobilności na udział w ciekawych szkoleniach, konferencjach międzynarodowych, wizytach studyjnych, forach i innych wydarzeniach. Tutaj warto wspomnieć, że w wielu przypadkach udział ten jest całkowicie bezpłatny, a Narodowa Agencja pokrywa koszty podróży na miejsce spotkania. Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą tych szkoleń. Są one publikowane na stronie programu Erasmus+. Na zakończenie pozostawiamy namiary na zespół EWET i Krajowe Centrum Europass. Zachęcamy do kontaktu mailowego przede wszystkim. I ja dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Ja również dziękuję.